Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak w czasie II wojny światowej Polacy i Czesi chcieli stworzyć wspólne państwo. Dowiecie się, jak przebiegało realizowanie tego projektu i czym to się ostatecznie zakończyło. Dowiecie się również, kto miał stanąć na czele tego państwa. To temat, którego jeszcze nie ma w podręcznikach historii. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Było południe 11 listopada 1940 roku. W siedzibie brytyjskiego Ministerstwa Informacji w Londynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli rządu generała Władysława Sikorskiego i Czechosłowackiego Komitetu Narodowego, kierowanego przez Edwarda Benesza, byłego prezydenta Czechosłowacji. Obie strony ogłosiły wówczas wspólną deklarację. Mówiła ona, że Polska i Czechosłowacja zamykają raz na zawsze okres dawnych uraz i sporów. Biorąc pod uwagę wspólnotę podstawowych swych interesów, zdecydowani są po ukończeniu wojny wejść ze sobą jako państwa niepodległe i suwerenne w ściślejszy związek polityczny i gospodarczy, który stałby się podstawą nowego porządku w Europie Środkowej i gwarancją jego trwałości. Oba rządy wyrażają przy tym nadzieję, że do takiego współdziałania gotowe będą także inne państwa w tej części kontynentu europejskiego. W deklaracji potępiono również niemieckie zbrodnie w Czechosłowacji i Polsce. Nie wspomniano tylko o tym, że Polska stała się nie tylko ofiarą Niemców, ale i Sowietów. Przeciwko temu zaprotestowała bowiem stanowczo strona czechosłowacka. Następnego dnia o tej deklaracji pisały już wszystkie brytyjskie gazety, wywołując spore poruszenie. Chyba dlatego, że Polska przyłączyła się do niemieckiego agresora, zajmując w październiku 1938 roku należące do Czechosłowacji Zaolzie. Winston Churchill nazwał wtedy Polskę publicznie szakalem Europy. O tym wiedzieli Brytyjczycy. I wiedzieli również o tym, że Polska podzieliła los Czechosłowacji, stając się kolejną ofiarą Hitlera. Niektórzy brytyjscy politycy uznali polsko-czechosłowacką deklarację za zapowiedź przyszłych porozumień regionalnych w Europie, które być może będą miały wpływ na ostateczny wynik toczącej się wojny. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku Europa znalazła się w szponach Hitlera. Rezydujący w Londynie przedstawiciele Polski i Czechosłowacji doszli do przekonania, że należy porzucić dotychczasową politykę wrogości pomiędzy obydwoma krajami i zaczęli snuć plany o tym, jak powinna ona teraz wyglądać. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że oba kraje, ofiary Hitlera, powinny teraz zainicjować współpracę, co byłoby korzystne dla obu z nich. Do takiego kroku zachęcali zresztą brytyjscy politycy i sam premier Churchill. Tyle tylko, że jeśli idzie o pozycję obu stron w Londynie, istniała spora asymetria. O ile generał Sikorski był szefem polskiego rządu, o tyle Benesz był tylko szefem Czechosłowackiego Komitetu Narodowego. Pomimo tego obaj politycy byli zdania, że taką współpracę należy jak najszybciej zainicjować. Jako pierwszy wyszedł z taką inicjatywą
Benesz, proponując powołanie konfederacji z udziałem obu państw. Taki pomysł miał również generał Sikorski. Jak pisze w swojej książce Radosław Golec, jeszcze przed wojną podsunął go Sikorskiemu jego późniejszy doradca Józef Rettinger, który opowiadał się za uruchomieniem procesów integracyjnych w Europie. Sikorski chciał nawet, aby w przyszłości na czele takiej polsko-czechosłowackiej konfederacji stanął młodszy brat brytyjskiego króla Jerzego VI, książę Kentu Jerzy. Już przed wojną Sikorski chciał, aby książę Jerzy został w przyszłości królem Polski. I nie była to wcale przypadkowa kandydatura. Brytyjski książę w 1937 roku odwiedził Polskę, goszcząc między innymi u hrabiego Alfreda Potockiego w Łańcucie. To właśnie tam miał po raz pierwszy usłyszeć propozycję zostania w przyszłości polskim królem. 2 lata później, w grudniu 1939 roku, taką propozycję już jako polski premier i naczelny wódz złożył mu generał Sikorski. Gdy pojawiła się perspektywa na stworzenie polsko-czechosłowackiej konfederacji, Sikorski chciał również, aby książę Kentu stanął na czele tej konfederacji, która wtedy stałaby się dualistyczną monarchią, tak jak kiedyś Austro-Węgry. Ale w ten cały sekretny plan Sikorskiego wmieszało się przeznaczenie. 25 sierpnia 1942 roku samolot z księciem Jerzym roztrzaskał się o zbocze góry Morwen w północnej Szkocji. Z kolei 4 lipca 1943 roku, zaraz po starcie z lotniska w Gibraltarze, runął do wody samolot Sikorskiego. Brytyjskie raporty na temat tych wypadków zostały szybko utajnione. Nic dziwnego, że zaczęto spekulować, czy w obu z nich nie maczały swoich palców tajne brytyjskie służby. Według niektórych z tych spekulacji książę Kentu Jerzy miał w rzeczywistości lecieć do Skandynawii na spotkanie z przedstawicielem Hitlera, aby doprowadzić do pokoju z III Rzeszą. Z kolei polski premier miał być również zainteresowany misją księcia Jerzego, ale z zupełnie innego powodu. Sikorskiemu chodziło przede wszystkim o informacje na temat zaginionych polskich oficerów w Związku Sowieckim. Jak było naprawdę, tego chyba się już nigdy nie dowiemy, bo raporty brytyjskich służb z obu tych katastrof nadal pozostają tajne. Wróćmy jednak do polsko-czechosłowackich relacji w Londynie. Pierwsze spotkanie Benesza i Sikorskiego we wrześniu 1940 roku przebiegało w dość chłodnej atmosferze. Obaj politycy sądowali się nawzajem i byli wobec siebie nieufni, ale pojawiły się również pomiędzy nimi poważne spory. Benesz miał pretensje do Polski o Zaolzie. Z kolei Sikorski popierał aspiracje narodowe Słowaków, którzy utworzyli własne państwo po zajęciu Czechosłowacji przez Hitlera. W październiku 1940 roku doszło do drugiego spotkania obu polityków. Benesz miał wówczas zapytać Sikorskiego, czy jest w stanie wojny z Sowietami. Gdy Sikorski to potwierdził, Benesz wykrzyczał, że nie można zwyciężyć Hitlera bez Związku Sowieckiego. W ten sposób pojawił się trzeci problem dzielący obie strony – przyszłej polityki związku obu państw wobec Sowietu. Ale pomimo tych spornych kwestii rozmowy toczyły się dalej. I 11 listopada 1940 roku obie strony, jak już wspomniałem, przedstawiły wspólną deklarację. Powołano także Komitet Koordynacyjny przyszłego Związku Międzypaństwowego Polski i Czechosłowacji. Zaczął on swoje urzędowanie w styczniu 1941 roku od przestudiowania polityki obu krajów i od razu pojawiły się kłótnie pomiędzy stronami.
Polscy członkowie tego komitetu byli zdania, że obowiązuje granica, w której Zaolzie jest po stronie polskiej. Natomiast czescy jego członkowie upierali się, że Zaolzie musi być po stronie czeskiej. Ostatecznie uznano, że w tej sprawie odbędą się jeszcze pertraktacje. W lecie 1941 roku obie strony poinformowały o powołaniu Polsko-Czechosłowackiego Związku, na czele którego stanął Komitet Koordynacyjny. Wszystko zaczęło się jednak zmieniać 22 czerwca 1941 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki. Benesz niemal natychmiast powrócił do swojej dawnej prosowieckiej polityki. 18 lipca 1941 roku Benesz podpisał nawet z Sowietami układ o przywróceniu stosunków dyplomatycznych zerwanych w grudniu 1939 roku. Dzięki temu został uznany przez Sowietów za szefa prawowitego czechosłowackiego rządu. Benesz zapewnił również sowieckiego ambasadora w Londynie, Iwana Majskiego, że nie podejmie żadnych zobowiązań w sprawie sfinalizowania Polsko-Czechosłowackiego Związku. Sikorski 12 dni później również podpisał układ z Sowietami o przywróceniu stosunku, ale te ostatnie błyskawicznie zaczęły się psuć. Do prac nad ostatecznym sfinalizowaniem Polsko-Czechosłowackiego Związku obie strony wróciły w grudniu 1941 roku. Kilka tygodni później, 19 stycznia 1942 roku, podpisany został nawet nowy polsko-czechosłowacki układ, a 4 dni później obie strony przedstawiły wspólny 14-punktowy protokół, mówiący o stworzeniu Polsko-Czechosłowackiej Konfederacji. Co ciekawe, zamiana związku na konfederację nastąpiła z inicjatywy Benesza, który chciał, aby był to jedynie czasowy związek obu państw, który w każdej chwili można będzie zerwać. Ale to wszystko już na niewiele się zdało. Do gry weszli bowiem Sowieci, którzy nie zamierzali dopuścić do powstania Polsko-Czechosłowackiej Konfederacji. 16 lipca 1942 roku w nocie skierowanej do Benesza Sowieci zaprotestowali przeciwko jego powołaniu. I Benesz zaczął się wtedy wycofywać z polsko-czechosłowackich ustaleń. Wprawdzie miesiąc później strona polska zaproponowała jeszcze Czechom podpisanie ostatecznego układu konfederacyjnego, ale zamiast niego Czesi zaproponowali podpisanie zwykłego układu sojuszniczego na 20 lat. Ale i ten pomysł zaatakowali Sowieci, uznając go za wymierzony w ich interesy. W styczniu 1943 roku strona czeska poinformowała rząd generała Sikorskiego, że Sowieci są nie tylko przeciwni Polsko-Czechosłowackiej Konfederacji, ale także Polsko-Czechosłowackiemu Układowi Sojuszniczemu. Naciskany przez Sowietów Benesz, chcąc dalej mieć sowieckie wsparcie dla swojego rządu, zakomunikował publicznie, że nie będzie już brał udziału w żadnych porozumieniach międzynarodowych, które byłyby wymierzone przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Tyle tylko, że o tym, co jest wymierzone przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a co nie jest, decydował jego przywódca, Józef Stalin. Ale to nie miało już dla nikogo żadnego znaczenia. Czeski odwrót musiał wywołać polską reakcję i rzeczywiście wywołał. W marcu 1943 roku rząd generała Sikorskiego oskarżył Czechów o samowolne wycofanie się z przyjętych już polsko-czechosłowackich zobowiązań. W odpowiedzi na to Czesi oficjalnie poinformowali stronę polską, że wycofują swój udział z prac nad Polsko-Czechosłowacką Konfederacją. Ale wtedy zerwaniu uległy już polsko-sowieckie stosunki, które weszły w głęboki kryzys po tym, jak 13 kwietnia 1943 roku Niemcy
ujawnili zbrodnię na polskich oficerach w Katyniu. Rząd Sikorskiego zwrócił się wówczas do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o podjęcie działań w celu wyjaśnienia tej sprawy. W odpowiedzi na to Sowieci zerwali stosunki z rządem Sikorskiego, zarzucając mu nawet to, że sprzymierzył się z Hitlerem. Stało się wtedy jasne, że to Stalin jest rozgrywającym w Europie Środkowo-Wschodniej, a Benesz postanowił się tylko do tej sytuacji dostosować. Nie mógł więc tworzyć wspólnego państwa z Polakami, bo oznaczałoby ono otwartą wojnę ze Stalinem, który legitymizował jego rząd. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronat. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.